Jednym z najważniejszych narratorów opowiadających na wystawie stałej naszego muzeum historię warszawskiego getta jest Emanuel Ringelblum. Ringelblum urodził się w Buczaczu we wschodniej Galicji w 1900 roku. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim. Miał w życiu taki moment, kiedy myślał o studiach medycznych, ale władze uniwersyteckie uznały, że na Wydziale Lekarskim jest już zbyt wielu żydowskich studentów, więc ostatecznie skończył historię. Po studiach uczył w szkołach średnich. Są takie przekazy mówiące o tym, że był takim nauczycielem z powołania, ale są też takie, według których raczej chodziło mu o to, żeby utrzymać rodzinę, a przy tym nie bardzo panował nad tym, co się działo w klasie. W Warszawie uczył w gimnazjum Jehudija, to było takie gimnazjum dla dziewcząt z zamożnych żydowskich rodzin. No i podobno te nastolatki nie miały specjalnego problemu, żeby wyciągać go na jakieś rozmowy niezwiązane zupełnie z tematem lekcji, wtedy kiedy nie chciały klasówki albo normalnej lekcji historii. Oprócz pracy nauczycielskiej Ringelblum pracował też naukowo. Zrobił doktorat na temat historii warszawskich Żydów w średniowieczu, a potem publikował kolejne prace naukowe zarówno po polsku, jak i w jidysz. To jego pisarstwo historyczne jest takie bardzo tradycyjne, to znaczy on nie buduje w tych swoich pracach żadnych wielkich teorii, raczej opisuje po prostu to, co udało mu się znaleźć w źródłach, które badał. Natomiast z drugiej strony bardzo wyraźnie widać, że stara się pisać nie tylko historię wielkich tego świata, ale również historię zwykłych ludzi, że interesuje go historia społeczna, historia gospodarcza i to już jest bardzo nowoczesne. Ringelblum współpracował też z Żydowskim Instytutem Naukowym w Wilnie, z IWO. To była taka placówka, która prowadziła badania etnograficzne, ekonomiczne, socjologiczne, lingwistyczne, ale była tam też sekcja historyczna i Ringelblum w ramach tej sekcji historycznej bardzo naciskał na to, żeby w pisaniu historii uczestniczyli nieprofesjonaliści. Starał się namawiać Żydów mieszkających w małych miasteczkach, żeby pisali historię tych swoich lokalnych społeczności. Oprócz pracy nauczycielskiej i naukowej, Ringelblum bardzo angażował się również w działalność społeczną. Działał w takich kasach pożyczkowych, które udzielały kredytu drobnym żydowskim przedsiębiorcom. To było szczególnie ważne w czasie kryzysu gospodarczego w latach 30., kiedy wielu tych drobnych żydowskich wytwórców popadło w tarapaty finansowe. Działał w Żydowskim Towarzystwie Krajoznawczym. To było towarzystwo, które się zajmowało tym, czym każde towarzystwo krajoznawcze, to znaczy organizowało wycieczki, ale prócz tego dokumentowało też zabytki żydowskiej kultury. W 1938 roku Ringelblum uczestniczył w akcji pomocy dla Żydów, obywateli polskich, których władze III Rzeszy wypędziły z Niemiec. Ci ludzie znaleźli się w takim obozie dla uchodźców w Zbąszyniu na ówczesnej granicy polsko-niemieckiej. Więc w okres wojny Ringelblum wchodził już jako ukształtowany historyk, ale też historyk mocno angażujący się w różne działania społeczne. No i natychmiast jak tylko wojna się zaczęła, to zaangażował się w działalność samopomocową, ale też uznał, że taką wojenną powinnością historyka jest dokumentowanie tego, co się dzieje. Najpierw zaczął prowadzić dziennik, a 22 listopada 1940 roku, czyli dosłownie kilka dni po tym, jak warszawscy Żydzi zostali zamknięci w getcie, w swoim mieszkaniu na ulicy Leszno 18, to jest dzisiejsza Aleja Solidarności, ten budynek stał tuż obok kościoła ewangelickiego, dzisiaj go oczywiście już nie ma, zorganizował tam takie zebranie,
na którym powstało konspiracyjne archiwum getta warszawskiego. Ringelblum zgromadził wokół siebie grupę 50-60 osób wywodzących się z bardzo różnych warstw społecznych, o bardzo różnych poglądach, którzy gromadzili dokumenty. Celem było zadokumentowanie losów Żydów w całej okupowanej Polsce i na terenach, które się znalazły pod okupacją niemiecką i na tych pod okupacją radziecką, no ale siłą rzeczy, ponieważ archiwum działało w Warszawie, gro tych dokumentów, które temu gronu współpracowników Ringelbluma udało się zgromadzić, dotyczy Warszawy. Można powiedzieć, że interesowały ich wszystkie aspekty życia w getcie. I warunki codziennej egzystencji rodzin, i życie religijne, i życie kulturalne, i działalność konspiracyjna. Gromadzili dokumenty o bardzo różnym charakterze. Oficjalne dokumenty, jakieś prywatne zapiski, pamiętniki, teksty literackie, konspiracyjną prasę, która wychodziła w getcie. Zamawiali u fachowców, którzy się znali na określonych dziedzinach życia, opracowania, na przykład o życiu kulturalnym albo życiu ekonomicznym w getcie, a z drugiej strony zbierali to, co współcześni historycy nazywają dokumentami życia społecznego, czyli na przykład opakowania po różnych produktach, zaproszenia na różne imprezy, które się odbywały w getcie, jakieś afisze, takie okruszki codzienności, bo Ringelblum i jego współpracownicy wiedzieli, że z tego rodzaju dokumentów kolejne pokolenia historyków będą odtwarzały no właśnie taką codzienność życia w getcie. Pierwsza część tych zgromadzonych dokumentów została ukryta w piwnicy szkoły, która stała na ulicy Nowolipki 68 w sierpniu 1942 roku. Drugą część ukryto w tym samym miejscu w lutym 1943 roku. Być może istniała również trzecia część, ukryta krótko przed wybuchem powstania w getcie w kwietniu 1943 roku na ulicy Świętojerskiej. Sam Ringelblum opuścił getto w lutym 1943 roku. Ukrywał się na ulicy Grujeckiej, niedaleko miejsca, gdzie współcześnie jest skrzyżowanie Grujeckiej i Banacha. Wtedy to było oczywiście przedmieście Warszawy. Było takie gospodarstwo ogrodnicze, którego właściciel zrobił taką kryjówkę, w której na bardzo małej powierzchni, to było 35 m2, ukrywało się 38 osób. Wśród nich Ringelblum, jego żona i ich syn. Niestety ta kryjówka została wydana Niemcom przez takiego współpracownika Gestapo działającego na Ochocie albo przez porzuconą narzeczoną tego właściciela gospodarstwa ogrodniczego. W każdym razie w marcu 1944 roku nastąpiła wpadka. Wszyscy Żydzi, którzy się tam ukrywali, również Ringelblum i jego rodzina oraz ten właściciel tego gospodarstwa i jego siostrzeniec, który mu pomagał, wszyscy zostali rozstrzelani w ruinach getta. Natomiast dokumenty zgromadzone przez Ringelbluma przetrwały wojnę. Te dwie części archiwum
zgromadzone, ukryte na Nowolipkach, zostały po wojnie odnalezione. W tej chwili są przechowywane w Żydowskim Instytucie Historycznym. To jest w sumie 25 000 stron dokumentów, do tego kilkadziesiąt zdjęć i około 300 rysunków, obrazów. No i dzisiaj te dokumenty są takim głównym, najważniejszym źródłem wiedzy o tym, co działo się w warszawskim getcie.